Dzień doberek. Wiecie co, ziomeczki? Papito oszalał. Jadę grać, co ja mówię w ogóle, grać to gram w CS-a. Wczoraj Emeritus Banditos 45 fraszków wykręcone. Po długich dogrywkach, długim wieczorze wygraliśmy meczyk, mamy WSA, teraz 1-1 bilans. Ale ja tutaj nie o tym. Ja jadę rzucać oszczepem. I to nie z byle kim, nie z byle jakim kalibrem. Jadę rzucać z naszym olimpijczykiem Marcinem Krukowskim. On nauczy mnie i opowie trochę o tej pięknej dyscyplinie olimpijskiej i powiedział, że jeszcze nikt nie rzucił 30 metrów na pierwszym treningu, więc on nie wie, z jakim właśnie kalibrem ma do czynienia. Drogi Marcinku, ja przez 15 lat nosiłem bardzo ciężką broń snajperską. Od kilku lat jestem posiadaczem, w sumie już nie jestem, może będę jeszcze, pięknego Dragon Lorka. Przez 15 lat rzucałem bardzo trudne i ciężkie granaty, a to myślę jest klucz, żeby dziś pobić te 30 metrów w pierwszym rzucie na obiektach warszawskiego AWF-u. Więc jadę do naszego Marcina. W sumie wiecie co najlepsze jest? Że jeszcze go nigdy na żywo nie poznałem. Aczkolwiek tam czasem na Instagramku sobie wymieniamy jakieś zdania o życiu, o CS-ie, o sporcie. A teraz się zobaczymy na żywo i to nie jest piękne? Piękne. Esport, sport, esport, Papito, lecisz i widzimy się niedługo pewnie na murawie, żwirku, tartanie, nie wiem gdzie tam się rzuca, co się rzuca, ale wkrótce poznamy. Nie przynudzam dalej, lecę, bo i tak będę spóźniony, a nie lubię jak się spóźniam i nie lubię jak ktoś się spóźnia do mnie, bo to jest niekulturalne. Widzimy się, pozdrowionki z mojego A45S Mercedesa-Benz. Szybki karcik jak na Warszawę. Idealny, ale i tak preferuję bardziej rowerek. Siemano! Dzień dobry! Dzień dobry panie Waldku! Cześć wariaciki! No co? No chodź do mnie malutki, ja wiem, tak jedzie ze mną. No ty! Dobra, idę, bo ci ucieknie zaraz. Dobra, no to lecisz. Narka, hejo, cześć Negu, cześć maluchu. Oje, biedaszek, Papito dojechał na warszawski AWF i wiecie co? Ja znam to miejsce, a opowiem wam czemu. Po maturze troszeczkę pracowałem na budowie, troszkę stawiałem ścianki gipsowe, nosiłem płyty gipsowe, później pracowałem jako elektryk na budowie, aczkolwiek nic nie ogarniałem i postanowiłem iść na studia i złożyłem papiery na warszawski AWF. Miałem maturę zdaną z języka angielskiego 50%, z biologii miałem 32% i z języka polskiego miałem 31%. Na farciku, ale zdane i zaliczone. Ale miałem niestety bardzo słabą maturę i nie dostałem się, aczkolwiek moje testy fizyczne na WF-ie naprawdę były topowe. Był bieg na 1500 metrów, były pływanie na 100 metrów i były brzuszki bodajże w minutę. Wszystko było perfekcyjnie i szukam teraz miejscówki, gdzie tutaj jest stadion, aczkolwiek nie pamiętam, więc trochę się zakręcę i zapytam się: panowie, wiecie gdzie jest stadion? Dziękuję ślicznie. No, zapytałem się jakichś sportowców, gdzie jest stadion. E-sportowiec na stadionie. Lecę rzucić oszczepem. Marcin powiedział, że nie dam rady rzucić 30 metrów. A jak rzucę 30 metrów, to będzie wielki respekt i big szacunek. Więc nagram coś ze stadionu jeszcze. Słońce mnie razi mocno, dlatego marszę. Moje breweczki, moje czółko. Pozdrawiam Was. I love you so much, my friends. Lecimy dalej. Jeszcze Wam opowiem rozkmineczkę lepszą. No i panowie, nie dostałem się na ten AWF, ale podjąłem studia dzienne w uczelni Alma Mer. No, prywatna szkoła. Myślałem, że będę płacił, będę zdawał, będę miał papier i zacznę w Nowym Jorku u mojego taty naukę, pracę jako PT, fizjoterapeuta na wielkim świecie USA za oceanem. Ale wybrałem studia dzienne do tego i dojeżdżałem w dwie strony, sumując 100 km. Miałem autobus o godzinie 5:30, a do domu wracałem o godzinie 20:00. Więc moje wszelkie aktywności fizyczne, komputerowe poszły na bok. Nie żyłem, przestałem żyć, oddychać, smutny. Myślę, że wchodziłem w mały stan depresji, bo z bardzo aktywnego chłopaka stałem się bardzo nieaktywnym chłopakiem i co jedynie mi zostało, to testowałem warszawskie kebaby. Przytyłem bardzo szybko i tak samo bardzo rzuciłem szybko studia. Nie dotrwałem do pierwszej sesji.
I tak moja studencka przygoda zakończyła się. Ale wtedy zaczęła się piękna, esportowa przygoda, która trwa do dziś. I znowu powiem, kocham Was i widzimy się wkrótce. Czekam. Tajne wejścia jak do banku. Wszędzie czytnikiem otwierane drzwi. Więc jestem tu intruzem. Pusto na korytarzu. To w sumie, czuję się jak student. No i co mogę Wam jeszcze tutaj dobrego nawinąć? Więc mamy centralne laboratorium badawcze. Tak, ktoś to zaraz na test dopingowy mnie cyknął. Jak pobije rekordzik jakiś. Ale czekam, patrzcie na to. Więc czekam, wiecie, jakaś kobitka zaraz powie: z telewizji nagrywa materiały, gdzie maseczka, stary wariacie papito. Ale czekam jeszcze na ziomeczka. Dzień dobry Pani, dzień dobry. Czekam, aż otworzą mi drzwi tutaj, łobuzy. Mili ludzie, co chcieć więcej. Dobra, póki co jeszcze Marcin nie otworzy mi drzwiczek na salę gimnastyczną, to ja poczytam trochę o historii. Patrzcie, 1972. Monachium. Tokio, Moskwa, Szyn, Melbourne, Helsinki, Berlin, Los Angeles, Amsterdam. O, Amsterdam to ja akurat lubię. Byłem raz z żoną na wywczasie i bardzo nam się podobało. Jedliśmy dużo oczywiście, spacerowaliśmy, poznawaliśmy ludzi i kiedyś jeszcze tam wrócimy. Dobra, nagadałeś się papito? To koniec. Dobra, idziemy znowu na następną rundę i może Marcin w końcu wyjdzie. Do Marcina nie mam numeru telefonu, bo jeszcze jesteśmy świeżakami, dopiero się poznajemy. Aczkolwiek idzie pani i znowu ją zaczepię, ale to już inna pani jest. Siema. O, ktoś tu mówi siema. Siemasz, chodzę, szukam, cipa ode mnie chcą. No i tak, panowie, poznaję Marcina. Siema. Jeszcze się nie widzieliśmy, ale poznaliśmy się i jeszcze będziemy tutaj kilka minut na wideo później, bo będziemy się uczyć zaraz rzucać oszczepy. Pozdrawiam i do zobaczenia. Słuchaj, zasada jest taka. Trzymasz sobie tak pół przy ręku. Na prawym? Tak. Na woli wrócisz? No trochę tylko samą ręką w sensie. Nie no, 30 metrów to musi siąść. Nie wyobrażam sobie, że nie rzuci 30 metrów. Przedstawiciele sportu musi pokazać klasę na AWF-ie, że jednak nie tylko w te walenie w ten joystick, jak to Zbysiu Boniek powiadał. Marcin odmierzy 30 metrów. On nie wierzy w przedstawiciela e-sportu. Marcin, cyknę to? Nie? Czekaj. To się okaże. Jest bardzo duża szansa, tylko nie oszukuj w tych krokach. Odmierza. Dobra, widzimy się za chwileczkę, bo już jest pełne skupienie, modlitwa i modlimy się o każdy metr. Pozdrawiam serdecznie. Siemasz! I mnie tu uznają też, więc jest pięknie. No wybierz sobie. Pierwsza próba El Papito. No. 30 metrów. Nie wiem, czy butelkę widać skąd. Nie, mogę wziąć. Ile chcesz? Od razu za pierwszym razem, przypnę to. O, spróbcie. A? Zabrakło. Zabrakło trochę. Ci powie ile spadło, teoretycznie jest to rzut niezaliczony. Tak? Nie biło się? O! Ale jest sędzia, także sędzia tam... Spoko nawet? Jakby się wbiło, to elegancko, nie? Dobra, jeszcze powiedz. Widać, że dziecko z osiedla, A nie? które kamieniami Ja rzucało to się po dorzucę, no rzucałem trochę i byłem dobry, nawet piłkę panatową. O, teraz to w ogóle. Ale powiem Ci, że barki to jutro będą może zajechane. Nie? Kilka rzutów to było. Mocne chwilę, bo powiem Ci, że targa mnie ten bark już. Bark czuję mocno, a jutro to już będzie kaplica. Mam nadzieję, że nic nie urwę, bo jak ja robię coś to na 100%. Co jest?
Jutro to na USG Marcino mówi. Całkiem możliwe. Żonka tylko mówi, proszę, tylko się nie uszkodź. A papi to się na pewno uszkodzi. Ale co? Jak to się robi, to na 100%. Dobra, mówię, Teraz już bijesz się tylko ze sobą, bo 3 dychy. z rekordem tam. Wygrałeś browara jako pierwszy w historii. Rzucać? Odwrotnie, ty. Ty, no widzisz jak to jest? Może być. Dobra, mam luźniutko, tak. Tak? Jak cyknę teraz, to patrz. Ale bity, zaliczone. To był dobry rzut, co? Nie wiem, czy tak w sezonie rzuciłem kiedykolwiek. Widzisz, masz Kamera. parcie na szkło po prostu. No to jest to, tak działa. To. Plec? No tak najszerszy, tak daje trochę, powiem ci, czuszę sobie. Jak widzisz? Dobra. I teraz dużo mocy, ale błąd techniczny. Oszczep zadarty. Ale jajca. Jak nawet użyjesz dużo mocy, nie wiem czy będzie widać w kamerze, ale rzucisz tak, tak. Wydaje się, że mocno rzuciłem, No. a zaraz gdzie spadł. Tipy dobre zawsze. A teraz rzucisz lekko, ale tak, żeby dać mu lecieć po prostu. Więc technika. Wiecie co? Daj jeszcze raz strzelę, dobra? Jeszcze raz, ostatni. Podobno nie miecza technika, zrobiście zawodnika, ale tak Też tylko tak ci myślę. z małymi chujami Też gadają. tak myślę. Dobra, dalej już nie polecę za tą butelę. Starczy mi tego dobrego, bo tylko kontuzji złapię zaraz. Nasz warszawski Pitagoras. Oblicza. Marcinie, bo się niecierpliwie. Uwaga. 35 metrów równo. No i elegancko. Jak na Także- pierwszy raz jest git? Jest sztos. Nikt dalej nie rzucił jeszcze za pierwszym razem, więc No dobra. jesteś jak w Top Gearze, jesteś na samej górze tabeli. No i to mi się podoba. Global Elite to nazywamy. Jest szansa, jest potencjał, jeszcze może się kiedyś pojawię. Teraz idziemy badmintona pocykać, a badmintona tego robię. A od Marcinka jeszcze dostałem fajną pamiąteczkę, bluza, który się deser śmigał. Na pewno jeszcze pomyślą, że olimpijczyk zajmie. Takie. One są w sklepach? Nie wiem, chyba nie. No i jeszcze piękniej. Jeszcze pina mam takiego fajnego. Marcin, thank you very much. I mamy to. Łapa siedzi. I to jak? Idziemy grać teraz sobie w pingla. W pingla, co ja gadam? Badmintona. Do zobaczyska. A do gryweczki gramy w badmintona. Chłopaki jako w formie rozgrzewkowej trenują przed rzutem oszczepem. Ja kiedyś coś cykałem, więc mam nadzieję, że El Papito wstydu nie przyniesie. Dziękuję za gierę. Dziękuję za gierę. Dobra, pograne badmintona, porzucane oszczepem, a teraz czas iść coś zjeść na mieście. Ale to wpakuję ze 3000 kalorii w siebie. Trochę się zmęczyłem i tak powinien wyglądać dzień każdego e-sportowca. Zjeść, coś porobić, niekoniecznie oszczepy, niekoniecznie inne rzeczy, które są trudno dostępne, ale zawsze kawałek placu na ziemi się znajdzie, to można aktywnie spędzić dzień. Lecę dalej, pozdrawiam. A Papito już w samie na śniadanku, trochę kalorii się spaliło, rzut oszczepem nie należy do łatwych konkurencji i giereczki w badmintona zrobiły swoje i jestem właśnie w samie na Żoliborzu na ulicy Rydygiera. Lubię tutaj zajechać na bardzo dobry koktajl, lubię tutaj zajechać na bardzo dobrą szamkę, a wiecie, że Papito uwielbia jeść. Jak Papito nie je, to nie zabija w CS-ku i ma słaby dzień. W sumie to pewnie jak każdy wariat sportowy i e-sportowy. A wam pokażę, co mam na talerzu. Chłodnik z wodkinką i z jajeczkiem, bajgelek z dzikim łososiem i jajkiem sadzonym i jakimś serkiem śmietankowym, do tego 2 koktajle i
podwójne espresso. Bardzo miło mi było się spotkać z Marcinem, naszym olimpijczykiem. Ma dość spory ból głowy, smutny jest, bardzo słaby wynik na olimpiadzie, spodziewał się czegoś lepszego, ale doskonale go rozumiem, jego smutek. Jestem razem z nim, dziękuję za zaproszenie i w sumie chciałem porównać sobie, do czego mogę to porównać, bo był dość spory problem z nawierzchnią na olimpiadzie. W sumie porównałbym to na serwerze. Ja gram na Pickrate 64, a ktoś gra na przykład na Pickrate 128. Update rate. Więc czy Pickrate to jest dość spora różnica, bądź jeśli grasz na losie 20, a przeciwnik na 0% losa i trenujesz pod to naprawdę godzinami, przygotowujesz się na największy turniej Grand Slam w CSA w życiu i niestety masz inne warunki. Więc Marcin, jestem z Tobą, pozdrawiam El Papito i może kolejne wyzwania sportowe z kolejnymi olimpijczykami. Dajcie znać w komentarzu, gdzie mam się pojawić i w czym wziąć udział. Myślę, że wstydu nie było, reprezentuję nasz sportowy świat. Mam nadzieję, że Wam się podobało i to z dobrej strony. Całkiem przyjemnie. Pozdrawiam i życzę wszystkim dobrym ludziom miłego dnia.